Cześć, dobry wieczór. Dzisiaj opowiem o aparatach, o pierwszym z moich aparatów i będzie to dzisiaj Porst Reflex CTL2. To zdecydowanie nie jest aparat z jednej z internetowych list pod tytułem 10 najlepszych aparatów do fotografii analogowej. To nie jest aparat, który zdobywa na Allegro zawrotne ceny. Jeśli nazwa Porst Reflex CTL2 absolutnie nic Ci nie mówi, to nie martw się, mnie ona nie mówi też za wiele. Dostałem go od Marcina Malewskiego z firmy Lumicon FX, w której pracowałem jako człowiek od efektów cyfrowych. I kiedy przeczytałem, że tu jest napisane Porst, byłem pewien, że to jest porządny niemiecki aparat. Zaraz przed nagrywaniem tego odcinka dokonałem researchu. I wychodzi na to, że to jest tak naprawdę aparat marki Cosina, czyli Japończyk, tylko że przebrandowany przez firmę Porst, tak żeby miał porządną niemiecką nazwę i sprawiał solidniejsze wrażenie. I to jest mój absolutnie najbardziej podstawowy aparat, najwięcej go używam. To jest zwykła, regularna lustrzanka na film 135. Ma pokrętło czasów, jest tu też B, dzięki czemu można robić zdjęcia na przykład nocne. Stopka troszkę uszczerbiona. No i ma gniazdo obiektywów M42 i najbardziej zaawansowaną technologią, jaką ma, jest guzik do sprawdzania baterii. Bateria jest potrzebna w tym aparacie do obsługi światłomierza, który może nie jest niesamowicie użyteczny, ponieważ kiedy scena ma większą rozpiętość tonalną, to wskaźnik macha tam i z powrotem w górę i w dół, także ciężko tak naprawdę określić, czy scena jest dobrze naświetlona, ale zauważyłem na przykład taki mały trik, że w danych warunkach oświetleniowych bardzo fajnie jest po prostu nastawić światłomierz na przykład jednolicie szary chodnik albo na coś, co nam się wydaje, że jest mniej więcej ani nie za jasne, ani nie za ciemne, takie po środku. I wtedy, kiedy ten języczek światłomierza ustawi się tak w środku, to znaczy, że scena zwykle będzie dobrze naświetlona. To nie jest mój pierwszy aparat tego typu, jaki miałem. Przerobiłem oczywiście Zenita, przerobiłem potem Praktikę. Obydwa tamte aparaty z czasem się zepsuły, dlatego mam ten. Pierwsza lustrzanka na film, którą miałem, to Zenit, którego dostałem od taty mojej narzeczonej i bardzo lubiłem używać Zenita. Jak to mój z kolei tato zrecenzował, Zenit to jest taki aparat, że wbijesz nim gwoździa, a potem jeszcze dokończysz kliszę, która jest w środku włożona. I faktycznie, czuć, że to jest kawał solidnej radzieckiej roboty. Niestety miał dość ciemny wizjer i to czasem przeszkadzało. Jeżeli było trochę mniej światła, to ciężko było zobaczyć, co tam faktycznie jest w tym wizjerze i wyostrzyć szczególnie. Oczywiście nie miał światłomierza, to był w pełni manualny aparat, natomiast robiło się nim zdjęcia bardzo przyjemnie. Niestety z czasem zepsuł się w nim naciąg filmu i koszt takiej naprawy wynosił bodajże 3-krotność takiego samego Zenita zamówionego z Allegro. No ale potem zająłem się z kolei praktiką mojego taty. Też nie pamiętam dokładnie, jaki to był model praktiki. Wyglądała i działała bardzo podobnie do tego aparatu. Miała jedną świetną rzecz, mianowicie na matówce miała taki klin. Dzięki temu klinowi bardzo łatwo było ustawić ostrość, bo po prostu ostre krawędzie różnych obiektów rozjeżdżały się względem siebie na tej właśnie krawędzi klinu i jak tylko się zjechały, może tak to pokażę, jak tylko się zjechały równo, to znaczy, że ostrość była perfekcyjnie w punkt i to było bardzo przyspieszało to ustawianie ostrości. Ten aparat ma taką matówkę, na której ustawia się ostrość patrząc na te mrówki takie, przepraszam, fachowo patrząc na raster. Natomiast używam go już od wielu lat, jest niezawodny. Ostatnio opowiadałem o przyjemnym klikaniu i to właśnie o tym aparacie mówiłem. Migawka w nim bardzo fajnie klika, nie będę strzelał, bo mam tu włożony film. Mam włożony film? Nie mam włożonego filmu, mogę klikać. Uwaga. Mam do tego aparatu kilka obiektywów, które używam też na cyfrowych aparatach, na przykład na Sony A7 III. Podstawowym obiektywem jest oczywiście 50 1.8.
To jest klasyk, całe stosy tego leżą na Allegro. Do niedawna były bardzo tanie, odkąd okazało się, że na bezlusterkowcach bardzo fajnie się robi zdjęcia przy pomocy starych obiektywów, już nie są takie tanie. W zestawie obiektywów mam jeszcze obiektyw 28 mm 2.8 i to jest obiektyw Pallas. Podobnie jak ten aparat, to nie jest obiektyw, który jest super sexy i ludzie zazdroszczą go na ulicy. To jest po prostu obiektyw, który robi swoją robotę, jest porządny, fajny. Wcześniej miałem też jakąś 28, której nazwy nie pamiętam i problem z nią był taki, że cała lewa strona kadru zawsze była w niej nieostra, więc po prostu wymieniłem ją na tą też za jakąś stówkę na Allegro. Tu jest absolutny klasyk wśród obiektywów MIR37-1B. Tu jest taki śmieszny mechanizm ustawiania przesłony, że jest jakby dwustopniowy. Ustawia się na początku jakby zakres przesłon dostępny, a potem dostraja się już właściwą przesłonę. Czasem można o tym zapomnieć i wydaje ci się, że robisz zdjęcia na przykład na 5:6, a robisz na 2:8 albo odwrotnie. I rozmywa tło, wyginając je jednocześnie tak dookoła, co jest bardzo fajnym efektem i często specjalnie poszukiwanym w tych starszych konstrukcjach. I tutaj coś jak się wstydzę ludzi na ulicy, a chcę im zrobić zdjęcie, to jest Jupiter 135. Jak na 135, bardzo maleńki obiektyw, przesłonę ma 3,5, więc może nie jest najjaśniejszy, ale to i tak porządne szkło. Nie używam go za często, bo wolę chodzić z 50 albo 28. To jest zestaw, który najczęściej zabieram na wycieczki. Właśnie Porsche z 50 i 28 w razie, gdybym zapragnął zrobić jakiś krajobraz. Do czego ten aparat jest dobry? Do wszystkiego. To nie jest aparat, którego używam do konkretnych tylko zastosowań, jak tą małą Yashikę, albo Starta, albo Głuptaka, zwanego mydelniczką. To jest aparat taki mój podstawowy, którego zabieram na wycieczki, kiedy chcę przywieźć fajne zdjęcia, robię nim portrety. Najczęściej wkładam do niego kolorowe filmy, Fuji Superie albo Kodaka Portrait. Rzadko kiedy używam go z czarno-białym filmem. Czarno-białe filmy rezerwuję sobie dla tej mniejszej Yashiki. I to pierwszy z kolekcji mojej aparatów. Ona nie jest wielka, liczy kilka sztuk, ale o każdym z aparatów opowiem. Wniosek z dzisiejszego odcinka jest tak naprawdę jeden. Podstawowa lustrzanka z 50 może być absolutnie jakiejkolwiek marki, nie musi być wspaniałą, kosztującą setki złotych na Allegro lustrzanką, żeby dało się nią robić fajne zdjęcia i żeby to sprawiało tobie przyjemność. A więc opowiem jeszcze o innych aparatach. Tu jest Start 66, o którym będę mówił. Tu jest Yashica 35MC, o której będę mówić. Tam gdzieś jest jeszcze Polaroid, mydelniczka i chyba tyle, mam nadzieję. Tak, tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.